Czas na test najbardziej wielozadaniowego samochodu. Jeszcze do tego najbardziej chyba popularnej marki w Polsce, czyli marki Dacia. Zapraszam Was na test najnowszej Daci Jogger. Czy myśleliście kiedyś o zakupie Daci Sandero? Poszukiwaliście pewnie małego samochodu, który miał być mały i poręczny. W pewnym momencie stwierdziliście, że jednak Sandero nie jest do końca dobrym wyborem, bo jest to mały i nie jest wielki samochód. Potem aktualnie przeszliście troszeczkę w stronę Daci Logi, czyli 7-osobowego, dosyć dużego samochodu i stwierdziliście, ale po co nam 7-miejscowy duży bus? I w tym oto sposobie przeszliście na Dacie Docker, czyli samochód, który jest dostawczakiem, ale został przerobiony na samochód osobowy i ma 5 miejsc. I Dacia właśnie w ten sposób stworzyła jeden z ciekawszych modeli, czyli Dacie Jogger. Jogger, który jest połączeniem praktycznie 3 tych samochodów w jednym. Dacia Jogger, połączenie 3 różnych samochodów, 3 kompletnie różnych klas. Zobaczmy, jak to faktycznie Daci udało się faktycznie wykonać. Popatrzcie troszeczkę na przód. Przód to jest znane nam Sandero. Dosyć nowe i świeże stylistycznie Sandero, które faktycznie dosyć dobrze wygląda. I Dacia Jogger, praktycznie przednią część swojego nadwozia to jest faktycznie kopia i klon właśnie Daci Sandero. Warto zwrócić uwagę także na te reflektory. Oczywiście w słynną literę Y, przypominającą troszeczkę swoim kształtem i wypełnieniem te takie jak w Lamborghini Aventadorze, tylne, to tutaj dosyć ciekawie to wygląda. Przód ma kilka przetłoczeń, mamy oczywiście także wysoko zadarte zderzaki, a także i plastikowe nadkola, które dosyć tak poszerzają optycznie i podwyższają także ten samochód, ze względu na to, że nowa Dacia Jogger to jest bardziej crossover niż normalnego typu samochód, tak to plasuje także Dacia. Dacia Jogger swoje podobieństwo kończy praktycznie z Sandero na wielkości przednich drzwi. Przednie drzwi praktycznie są identyczne, jeśli chodzi o model Sandero. Chodzi tutaj oczywiście o redukcję kosztów, bo produkują tylko jeden element do kilku samochodów. A oczywiście podobna jest także szerokość całego samochodu. 1,6 metra szerokości samochodu, który ma prawie 4,6 metra długości i może mieć 7 osób na pokładzie, to nie jest zbytnio za szeroki samochód. Dosyć to też czuć wewnątrz ze względu na to, że po prostu miejsca nie ma za dużo, bo szerokościowo to jest praktycznie Dacia Sandero. Przednie drzwi kończymy, jeśli chodzi o Dacia Sandero. Przechodzimy sobie troszeczkę dalej do tyłu i zobaczcie, jak długie drzwi mamy, jeśli chodzi o tylny rząd siedzeń. To są naprawdę długie drzwi, troszeczkę kurczę, w pierwszych wrażeniach to wygląda, jakby to były drzwi od jakiejś S-klasy w przedłużeniu. Są tak długie i do tego są wyższe niż drzwi przednie. Zobaczcie tutaj, parę centymetrów do góry i praktycznie robi to dosyć nietypowy zabieg stylistyczny takiego podniesienia. Cały samochód także ma okolice 1,7 metra wysokości i deklaruje się także Dacia tym, że mamy 20 cm prześwitu, jeśli chodzi o Dacia Jogger. Dacia Jogger 20 cm prześwitu to jest tyle, ile praktycznie posiada SUV od Renault, czyli model Arkana. To są już dosyć duże wartości jak na właśnie samochód takiego nietypowego segmentu. Tylna część Daci Jogger to jest jeden z największych przejawów praktyczności tego samochodu. Zobaczcie na to, że ten samochód jest duży i jest narysowany praktycznie jak pudełko. Tak, ten samochód najbardziej mi się kojarzy, jeśli chodzi o samochody, które już kiedyś były, to z cegłą. Czyli z cegłą, jeśli chodzi o markę Volvo. Każdy sobie przypomina, jak wyglądało Volvo 780 czy 760.
To była po prostu prosto narysowana linia nadwozia w formie ostrych, pionowych kresek i tak samo jest, jeśli chodzi o Joggera. Tutaj zbytnio za dużo finezji nie ma, ale nie ma jej tutaj być. Tutaj ma być po prostu praktyczność. Warto zwrócić uwagę także na te pionowe lampy. Troszeczkę te pionowe lampy jeszcze bardziej nawiązują do marki Volvo i do nowych tych egzemplarzy w formie XC60 czy XC90. Dacia po prostu bardzo mocno i tak wiecie, trochę je skopiowała. No ale tu mamy troszeczkę tańszą oczywiście tego wersję. Zwróćcie uwagę na to, że one dosyć ładnie wyglądają. Pionowo myślicie sobie, one będą, wiecie, świecić tutaj pionowym jakimś ładnym paskiem. Nic z tego. Tutaj są po prostu zwykłe żarówki i taka żarówka pozycyjna, która świeci tutaj. Macie także kierunkowskazy oraz światło hamowania zastosowane tutaj i to jest praktycznie tyle. Dosyć ładnie są narysowane, ale to są po prostu zwykłe halogenowe światła. Zrobione to jest oczywiście także po to, aby oszczędzać koszty. Wizualizacje były takie, żeby tutaj jeszcze był element świetlny, ale niestety Dacia takiego czegoś nie zastosowała ze względu na to, że łatwiej jest wyprodukować jedną pionową lampę bez dodatkowych wiązek kabli, które mają iść na klapę bagażnika i w takiej formie oczywiście liczymy pieniądze i oszczędzamy faktycznie na produkcji samochodu. W Daci Jogger warto także zwrócić uwagę na ułożenie tylnej klapy. Zwróćcie uwagę na to po pierwsze, że tylnia szyba jest dosyć niewielkich rozmiarów, co także delikatnie utrudnia, jeśli chodzi o jazdę, bo ten wizjer, który tutaj jest zrobiony w formie tej tylnej szyby, niestety jest efektem tego takim, że praktycznie nie widzicie zbytnio samochodu jadącego za Wami, albo widzicie jego górną część w formie szyby. To jest pewna mała bolączka Daci Jogger, tak samo jak niewielka wycieraczka. Ta wycieraczka może ma okolice 12, może 15 niecałych centymetrów i praktycznie jeśli chodzi o wycieranie tej tylnej szyby, to jest tak niewielki zakres, że praktycznie tej wycieraczki mogło tu by nie być. Kolejnym przejawem oszczędności, jeśli chodzi o Joggera, to są także emblematy. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z tym, że samochód nie ma zbytnio normalnych emblematów. Zawsze wiecie, gdzieś na zdjęciach ładnie się przybliżyć, ładnie rozmazać tło i pokazać faktyczny model, czy także i markę. No właśnie, w Daci aktualnie postanowili chyba obciąć lekko kolejne koszty i postanowili zamiast ładnego emblematu, takiego jak wiecie, jest w Dusterze, ładny napis Duster przez całą szerokość klapy, to nie, w Daci Jogger mamy nalepki. Tak, to jest nalepka z taką fakturą. No, to macie tu napis Dacia, a tu macie napis Jogger. I to są dosłownie nalepki. Czas na felgi. Zaczynamy oczywiście jak to w Daci. Możecie mieć w podstawowych wersjach stalówki razem z kołpakami i dosyć dużym balonem, jeśli chodzi o oponę. Oczywiście dopłacając powoli do kolejnych etapów wyposażenia zaczynacie już ten samochód dosyć ciekawie wyglądać, a także faktycznie w wersji Comfort, czy już średniej wyposażenia, a także i w wersji SL Extreme macie takie oto nawet ciekawe felgi z metali lekkich. Tak, Dacia mówi o tym, że to są metale lekkie, a nie różnego typu stopy aluminium, więc te felgi nie są aluminiowe, są zrobione z różnego po prostu stopów metali. Po to oczywiście, żeby oszczędzić na produkcji, a nie oszczędzić na wadze. No ale to jest taki element po prostu, żeby ten samochód był troszeczkę tańszy. 16-calowa felga, do tego oczywiście opona 205 z profilem 60, czyli bardzo dużym balonem. 60 wysokości to jest naprawdę sporej wielkości już opona, ale to też pozwala oczywiście wjechać w dosyć niepewny teren i nie bać się o uszkodzenie felgi, a także i o uszkodzenie oczywiście opony. Dzięki takiej wysokości opony także zyskujemy trochę na komforcie, jeśli chodzi o po prostu wybieranie nierówności. Czas na paletę silnikową, jeśli chodzi o Joggera, a Jogger zbytnio jej szerokiej palety silnikowej aktualnie nie ma i chyba także nie będzie zbytnio miał. Maska jest oczywiście także ciężka, bo to nie jest aluminium, tylko po prostu zwykła stal. Oczywiście dalej liczymy koszty, bo produkcja Daci to jest kosztowny element. Jeśli chodzi o paletę silników, macie do wyboru tak, 1.0 benzynowe turbo i 1.0 benzynowe turbo z gazem. Tak. I na tym możemy zakończyć, jeśli chodzi o silniki. Ale porozmawiajmy troszeczkę bardziej dogłębnie. Benzynowa wersja turbo to jest 1.0
oczywiście to są silniki wymienne z Renault. To jest ten sam silnik, który mieliśmy w Nissanie Juke'u, ten sam silnik także jest w Renault Clio, w Renault Capturze i jeszcze paru innych modelach, bo to jest silnik zamienny oczywiście w całej grupie właśnie Nissana, Renault, Daci. Silnik jest dosyć ciekawy ze względu na to, że wersja benzynowa oczywiście posiada 110 koni mechanicznych, a także i 170 Nm momentu obrotowego. Ten silnik oczywiście jest przystosowany tylko do zasilania zwykłą benzyną, przez to, że ma bezpośredni wtrysk paliwa. I to właśnie jest jedna z opcji w Zogerze, czyli 110-konny silnik benzynowy i tylko na tym zakończymy. Silnik taki, jak mamy u nas w naszej wersji testowej, to jest także jednolitrowy silnik benzynowy, a także i z możliwością zasilania gazem ziemnym, czyli LPG. Dosyć popularne paliwo, jeśli chodzi u nas o rynek europejski oraz nasz najbardziej rynek polski. To jest fabryczna instalacja faktycznie i przystosowanie tego silnika także do gazu. Czym on się różni, jak to jest praktycznie ta sama pojemność, ta sama moc, tylko że jest o 10 koni minimalnie słabszy ten silnik względem wersji benzynowej i posiada takie same parametry w formie 170 momentu obrotowego. Różnica jest taka, że mamy tutaj wielopunktowy wtrysk paliwa, który umożliwia zamontowanie instalacji gazowej, a także pewne różnice są oczywiście na budowie tego silnika. Są inne tłoki, jest inna głowica, są inne porty, inne gniazda, po to oczywiście, żeby silnik był bardziej i lepiej przystosowany do gazu, co także wynika w jego różnice w przyspieszeniu do pierwszych 100 km, bo różnice są pomiędzy tymi wersjami, może tam o 0,3 sekundy, ale faktycznie występują. Ciekawa jednostka ze względu na to, że mamy jednolitrowy, 3-cylindrowy silnik turbo doładowany. Fajnie, że to turbo jest, bo ten silnik wtedy ma jest także żwawy i ma takiego dosyć dużego w miarę kopa, a jest także w miarę oszczędny ze względu na to, że posiada fabrycznie zainstalowaną instalację gazową i co ważne, to nie jest instalacja gazowa, która została zamontowana przez dealera w salonie już tutaj w Polsce, tylko te instalacje gazowe firmy Laranzo, Landi Renzo, czyli dosyć popularnej włoskiej marki, która faktycznie zajmuje się instalacjami gazowymi i oni dostarczają faktycznie gotowe instalacje gazowe do zamontowania już na etapie produkcji do tych silników. I tak oto faktycznie mamy jednolitrowy silnik z gazem i mamy także jednolitrowy silnik benzynowy. Macie właśnie takie dwie opcje. Aktualnie do Jogera możecie sobie wybrać. W przyszłości ma być podobno jeszcze hybryda, ale to w dalszej przyszłości. Dacia, jeśli chodzi o swoje wersje wyposażenia, zbytnio także nie różni się, jeśli chodzi o zewnętrzne stylizacje, bo praktycznie w najtańszej wersji, takiej wiecie, dosłownie najtańszej jaka jest możliwa, wygląda praktycznie identycznie tak jak nasz egzemplarz w wersji Comfort, która jest wyposażona praktycznie we wszystkie dodatki. Chodzi oczywiście o te plastikowe poszerzenia, a także i te nalepki, które są tutaj zastosowane na tym przetłoczeniu w przednich i w tylnych drzwiach. Nawet wersja limitowana SL Extreme, która może mieć taki dosyć ciekawy kolor, ten taki rudy, no wiecie, no ten taki z konspektów, praktycznie nie różni się niczym, oprócz dodatkowego paska z napisem Dacia Extreme i tak samo felgi, bo wtedy w wersji tej Dacia Extreme macie także malutki napis Extreme na felgach. Czas na praktyczność Daci Jogger, czyli spoglądamy oczywiście do wnętrza bagażnika. Pierwsze, co warto zwrócić uwagę, zobaczcie na tą dużą klapę bagażnika, czyli ta wielkość, która pozwala Wam się oczywiście schować
tutaj, niczym w Volkswagenie Caddim czy w Volkswagenie Transporterze. Warto także zwrócić uwagę na to, że dosyć mocno zamek wystaje, więc uważajcie na swoją głowę, bo można niestety zrobić sobie pewne kuku. Oczywiście tutaj widać także oszczędności, bo po co robić duży plastik i zabudowywać porządnie klapę? Można zrobić tylko plastik na środku, a tutaj pozostawić blachę. No to są po prostu oszczędności kosztów. Pierwszym elementem, jaki napotykamy po otwarciu bagażnika w Joggerze 5-osobowym, to jest roleta. I ta roleta to jest pewien element, który mam, szczerze powiedziawszy, troszeczkę go dosyć po tygodniowym teście, bo po pierwsze, mamy tutaj takie ładne i sympatyczne wycięcie na środku, takie po prostu, jakby miało tu być wycięcie, wiecie, na rączkę, nie? A w tym momencie Dacia stwierdziła, ale po co nam rączka? Można ręcznie przecież tu złapać i pociągnąć. No to jak pociągniecie, to praktycznie, no właśnie, ten element was wciąga od razu do tego wielkiego bagażnika. Ja rozumiem, że Dacia mówi, że tutaj jest 760 parę litrów bagażnika i że to jest ogromna przestrzeń, no ale słuchajcie, no, ta roletka jest tak mocna, że po prostu mnie wciąga. Za każdym razem, kiedy otwieram ten bagażnik i chcę odsunąć tą roletę, to po prostu ten element mnie wciąga do środka. 760 parę litrów bagażnika to jest naprawdę ogrom miejsca i w wersji 5-osobowej faktycznie tutaj tej przestrzeni nie brakuje. Zobaczcie, po pierwsze tak, dosyć duża przestrzeń tutaj, dosyć duży otwór załadunkowy, to też pozwala dosyć duże przedmioty także przewozić. Nasz plecak fotograficzny, jak zawsze dla porównania, 20 litrów plecaka praktycznie ginie. To jest kropla w morzu, jeśli chodzi o ten duży bagażnik. Płaska podłoga bagażnika w tym samochodzie nie występuje, bo zobaczcie po prostu tutaj jaki jest duży uskok. Oczywiście to jest wszystko zrobione ze względu na to, że ten samochód jest przygotowany pod to, żeby tutaj były jeszcze dwa fotele i żeby dało się jakoś w sensowny sposób usiąść. Ta podłoga jest podniesiona. No, ale nie zmienia to faktu, że po prostu tu jest ogrom miejsca. No w tym samochodzie zobaczcie, w tą stronę, czy nawet w tą stronę jest tak dużo miejsca, że to jest mała głowa. I co ważne, próg załadunkowy także nie jest dosyć wysoko, bo po prostu samochód nie stoi nie wiadomo jak wysoko nad ziemią i także tutaj, jak wkładacie swoje zakupy czy inne elementy, nie musicie pokonywać tego wysokiego progu, po prostu to wsadzacie. Z irytujących kolejnych rzeczy to są te gumki. Ta gumka z lewej strony, szczerze powiedziawszy, jest dosyć dobrze napięta, ale ta z prawej strony, która trzyma aktualnie naszą wodę, to po prostu jest taki kawałek gumki, który po jednym użyciu niestety pozostaje w takiej brzydkiej formie i nic z tym nie zrobicie. Musicie to tam wciągać, cudować, ale jest ogólnie z tym większy problem. Z praktycznych rzeczy haczyk i haczyk. Tyle Wam musi wystarczyć. A, i jeszcze oczywiście światełko w formie zwykłej halogenowej żarówki, która po 2, 3, 4 minutach używania otwartej klapy bagażnika wyłącza się, oszczędność akumulatora i niestety oświetlenie tracicie. Jakby Wam jeszcze oczywiście zabrakło przestrzeni w Daci Jogger, bo 760 litrów to dla Was jest praktycznie tyle co nic, to nie zmienia to faktu, że jeszcze da się tą wartość powiększyć, a da się ją powiększyć dzięki systemowi składania foteli. Po prostu kładziecie fotel w jedną stronę, kładziecie fotel także tutaj i jeszcze teraz już macie naprawdę sporą wartość litrażu, bo to jest okolice 1500 litrów, a jeszcze możecie zrobić w ten sposób i w tym momencie macie 2000 litrów pojemności tego samochodu. Do dachu to po prostu jest tutaj ogrom przestrzeni i to jest naprawdę dobry samochód dla jakiegoś działkowca, majsterklepki czy paru innych osób, które codziennie przewożą jednak parę osób, ale także pracują w jakichś różnych formach i potrzebują tej przestrzeni. Zobaczcie, ile jest tej przestrzeni. Tutaj po prostu ta podłoga nie równa się kompletnie z tym i tutaj jest taki potem garb lekki. Warto także zwrócić uwagę na to, że te fotele niestety nie są zbytnio zabezpieczone podczas jazdy, jeśli chodzi o jakiekolwiek złożenie ich. Co prawda są tak pochylone mocno do przodu, że nie powinny się złożyć podczas jazdy, ale nie zmienia to faktu, że tutaj jakieś zabezpieczenie, jakaś mała blokada by się przydała, a tak to widzicie. I wracamy z powrotem do 700 paru litrów pojemności bagażnika.
Kolejne możliwości Daci Jogger to jest powiększenie przestrzeni ładunkowej na dachu tym razem. Co ciekawe, macie zastosowane takie oto relingi, które są chyba już od środkowej wersji. To nazywają się modułowe relingi. Dlaczego są modułowe? Bo wystarczy podnieść tutaj klapkę i pod tą klapką macie także śrubę w formie Torxa. Nie powiem Wam w tym momencie jakiej wielkości, ale aktualnie nasz pan producent w tym momencie odkręca właśnie te torksy z jednej strony. My zaraz odkręcimy z drugiej strony i pokażemy Wam, jaki ciekawy trik możecie zrobić w nowej Daci Jogger. I tak oto po kilku minutach demontażu i montażu macie takie oto ciekawe belki dachowe zamontowane cały czas w Waszym samochodzie w formie relingów. Przekładacie i macie oto kolejne miejsce, które możecie sobie, nie wiem, położyć deski, założyć boks dachowy, założyć rowery. Jeden z ciekawszych elementów i myślę, że te modułowe relingi warto sobie dokupić w Daci. Co prawda nie wygląda to tak spektakularnie, jak na przykład to jest w materiałach prasowych Daci, bo wiecie, tam dosłownie otwieracie, już przekręcacie. No nie, to takie super nie jest, po prostu trzeba otworzyć, wykręcić Torxa, przełożyć, zakręcić i tak jak teraz, w tym momencie możemy to już zostawić i założyć nasz boks dachowy czy bagażnik rowerowy. Opcjonalne wyposażenie Daci Jogger to jest także oczywiście system bezkluczykowy w formie takiej karty. Karta, która jest znana już naprawdę od długiego czasu właśnie w modelach Renault oraz system keyless, który po odejściu od samochodu, tak jak słyszycie ten uporczywy dźwięk, odchodzicie na metr, półtora od samochodu i samochód sam się zamyka. Wystarczy, że wrócicie i po prostu pociągniecie za klamkę, a samochód się otworzy. To jest taki element po prostu udogodnienia komfortu w Daci Jogger. Co prawda, czy to jest warte dopłaty? Myślę, że chyba nawet nie. Czas na tylny rząd siedzeń. Otwórzmy te długie drzwi niczym w S-klasie. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że drzwi dosyć szeroko także się otwierają. Może nie tak szeroko jak w niedawno testowanej Hondzie HR-V czy Hondzie Jazz, ale i tak dosyć szeroko. Łatwo tutaj oczywiście umożliwić dziecku wejście czy zapięcie fotelika, bo po prostu macie dosyć duży i szeroki dostęp. Długość tych drzwi także widać, jak zasiądziecie sobie wewnątrz, bo po prostu tu jest kawał ilości plastiku. Tu jest naprawdę ogromny ten boczek i także z dużą ilością miejsca, szczerze powiedziawszy, bo tutaj spokojnie dosyć sporo elementów jesteście włożyć. Co prawda dużej butelki nie wsadzicie, ale i tak myślę, że jakiś napój jesteście w stanie tu w miarę także wsadzić. Co prawda twardo, 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 ale liczy się cena, a nie jakość. Jeśli chodzi tutaj ogólnie o tylny rząd siedzeń w wersji 5-osobowej, tu jest naprawdę sporo miejsca. Zobaczcie, przed kolanami mam ogrom miejsca, a z przodu jest fotel ustawiony pode mnie, czyli okolice 1,80 m. Nad głową to ja bym mógł mieć tutaj ze 2 kapelusze i jeszcze czapkę baseballówkę, bo po prostu miejsca jest bardzo, bardzo dużo. Ogólnie elementem dziwnym w Daci Jogger jest to, że siedzicie trochę jak na krześle. Trochę ze względu na to, że po prostu siedzicie bardzo wysoko nad podłogą i jesteście wzrokiem praktycznie nad zagłówkiem kierowcy. Widzicie, co się dzieje z przodu i to jest troszeczkę dziwny element, jeśli chodzi o ten samochód. Co prawda, wasze nogi są dosyć dobrze podparte, więc tutaj na dłuższej trasie nie będzie źle. Co prawda, może być troszeczkę gorzej ze względu na to, że kanapa nie jest jakiejś super jakości, jeśli chodzi o jej miękkość, ale myślę, że i tak to wystarczy. Praktycznie tunelu środkowego nie ma, co warto na to zwrócić uwagę, no bo to przednionapędówka i żadnego tunelu praktycznie tutaj zbytnio nie ma. Mamy także tutaj tunel środkowy bez żadnych nawiewów, jakichkolwiek udogodnień. Jednym udogodnieniem jest zapalniczka 12V, więc niestety złącz USB tutaj w Daci Jogger zbytnio nie uświadczycie, ale zawsze 12V złącze lepsze to niż nic. Gazetowniki, materiałowe obicie, materiałowe fotele i oczywiście fotele, które są niestety nie każdy z osobna. Tutaj jest zwykła ławka, zintegrowane 2 fotele i jeden osobno.
co może być troszeczkę niezbytnio udogodnieniem, jeśli chodzi o taki typ samochodu, bo tutaj bardziej by się wymagało tego, żeby był każdy fotel osobno i każdy fotel, żeby posiadał Isofix, a niestety Dacia Jogger ma tylko Isofixy na skrajnych dwóch fotelach, co jest troszeczkę dużym i sporym minusem. I tak samo i pas do tego trzeciego fotela, który musicie pociągnąć tam z samego końca, no właśnie, przełożyć go tutaj przez taki super plastik, potem tu wsadzić, tu kolejnie wsadzić i ogólnie to już się zgubicie, jak to ma iść, i to jest właśnie problem we francuskich samochodach z tym systemem rozwijanego pasa na środku. Tragedia. Nie wiem, dlaczego oni to nadal stosują, ale no jest w takiej formie. Miejsca jest dużo, dosyć przestrzennie, dużo miejsca na ręce i tutaj ogólnie dosyć przyjemnie się siedzi z tyłu. A co tam we wnętrzu Joggera? A Jogger to praktycznie identyczne wnętrze, tak jak macie w Dusterze, w Sandero i w jeszcze paru innych modelach. Tu po prostu jest standardowo. Ja włączę tylko silnik, żebyście mogli sobie zobaczyć cały system multimedialny i co tu się w ogóle dzieje. Ogólnie tak, materiały jak to w Daci, tu jest po prostu twardo, ale tu nie ma czego więcej oczekiwać. Jest dobrze i nie ma jakiejś większej tragedii. Ładna, ciekawa wstawka z takiego miękkiego, przyjemnego materiału, to jest taka gąbeczka. Co prawda to jest strasznie szorstkie i tak samo szorstkie jest tutaj podłokietnik. Po dłuższej trasie, szczerze powiedziawszy, wasz łokieć to jest tak, jakbyście się spotykali z tarką do sera albo po prostu z jakąkolwiek, nie wiem, pilnikiem. No po prostu po dłuższym czasie niestety łokieć jest dosyć mocno wytarty. Tutaj twardo, twardo, twardo. No oczywiście jakieś tam miejsce na butelkę wody, ona faktycznie tutaj wchodzi. Znane przyciski praktycznie wszystkie z Renault, bo tak, dźwigienki tutaj, nawet ten ciekawy element w formie sterowaniem radiem, tak, to było stosowane w Renault, nie wiem, Megane czy Clio z 2000 roku. To jest po prostu sterowanie głośnością i multimediami. Tak, w Daci to tutaj jest. Oszczędność kosztów. To już było wyprodukowane, ktoś już za to zapłacił, Dacia to po prostu wzięła i jest. Kierownica znana z Dusterów, z innych modeli, to jest wszystko to samo. Czteroramienna, dosyć dobrze się ją w miarę trzyma. W naszej wersji jest skórzana, co warto podkreślić, że jest skórzana, bo w najtańszych wersjach to jest taki, wiecie, gumowy plastik. Ona w naszej wersji nadal nie jest zbytnio miękka, tylko jest taka dosyć twarda, ale i tak już lepiej leży w dłoniach niż ten dziwny plastik, który jest stosowany. Sterowanie tempomatem po lewej, sterowanie komputerem pokładowym, który mamy tutaj. Standardowe dwa analogowe, tak, analogowy obrotomierz i analogowy prędkościomierz, który tutaj jest. Coś dobrego i coś normalnego, prostego i taniego. Macie komputer pokładowy także, który wyświetla Wam, co ciekawe, w naszej wersji ze względu na LPG macie zbiornik paliwa wyświetlany tutaj LPG, a po przełączeniu na benzynę on zmienia się w normalny po prostu wskaźnik odnośnie poziomu paliwa. I tak samo zmienia się zużycie, średnie zużycie, a także i widzicie, tutaj mam zbiornik LPG, a tutaj mam zbiornik zwykłego paliwa, więc tutaj macie kilka takich rzeczy. Komputer jest prosty, macie przejechane kilometry, zasięg na danym paliwie i tak dalej, i aktualne zużycia. Do tego macie prędkość, resetowanie ciśnienia kół, temperaturę płynu chłodniczego i to wszystko. To jest prosty komputer, z czego jak klikniecie LPG, to tutaj jest właśnie ta magia, że macie wszystko na komputerze pokładowym, a nie w formie jakiegoś kółeczka dokładanego i niepewnego wskaźnika poziomu paliwa. No i to macie tutaj wszystko. Standardowe kontrolki, wskaźniki i tak dalej. Ciekawym elementem jest tutaj zastosowanie USB. Tak, tutaj mamy USB do takiego uchwytu, który jest akcesoryjny w Daci. Tu możecie po prostu zamontować sobie telefon. Macie wtedy takie szczypce jakby na telefon i on wtedy jest tutaj po prostu przyczepiony i macie wtedy krótkim kabelkiem możliwość podłączenia Waszego telefonu do systemu czy po prostu korzystanie z nawigacji. Co do systemów, mamy tutaj szybko rzućmy okiem na multimedia. Prosty ekran z klawiszami do głośności, które szczerze powiedziawszy dotykowe są i działają dosyć źle i po prostu trzeba korzystać z tego troszeczkę archaicznego rozwiązania. Macie dosłownie parę elementów. Radio, multimedia, nawigacja jest wbudowana, to jest nawigacja TomToma, działa dosyć dobrze i działa tak samo jak w Renault, więc tutaj nie ma co się zbytnio nad tym rozczulać. Co ciekawe, Android Auto jest bezprzewodowy. Tak,
jest bezprzewodowy. Zobaczcie, ja nie mam żadnego kabla, a Android Auto się bez problemu włączyło. I to jest dobry element. I Android Auto i Apple CarPlay macie bezprzewodowo, co prawda potrafi zerwać połączenie w formie ekranu, albo potrafi zerwać połączenie w formie muzyki, która jest puszczana. I to się zdarzyło mi nie tylko na moim telefonie, ale jeszcze na paru innych telefonach jest podobny problem. I jest także problem z responsywnością tego ekranu. No widzicie, to jest matowy ekran, który po prostu nie jest zbytnio mocno responsywny i kiedy chcecie to oddalić, to czasem działa, czasem nie. Lepiej korzystać z plusa i minusa, ale i tak dobrze, że ten Android Auto jest i działa w miarę to dobrze. Podgrzewane fotele, macie dwustopniowo, wyłączniki jeśli chodzi o start-stop, eco oraz parę innych rzeczy. I także panel klimatyzacji, która jest za dopłatą 1200 zł i jeszcze plus 700 zł fotele, no to macie wtedy tą klimatyzację. Co prawda klimatyzacja automatyczna, to chyba bym tego nie wybrał, lepiej bym zaoszczędził i miał tu manualną klimatyzację, bo i tak w większości manualnie tym sterujecie, bo ta klimatyzacja na cokolwiek na co ustawicie, to ona za chwilę wrzuci dosyć duże obroty i będzie problem z utrzymaniem temperatury. Czasem nie do końca dobrze schładza, więc darujcie sobie ten element i po prostu kupcie standardową klimatyzację. Fotele podgrzewane też możecie sobie darować i możecie mi podziękować, bo aktualnie zaoszczędziliśmy jakieś 2000 zł, jeśli chodzi o wyposażenie Daci Jogger. A kolejnym elementem na zaoszczędzenie to jest rezygnacja z tego podłokietnika, który i tak jest dosyć mały i dosyć twardy, więc to jest element, który możecie zrezygnować. To jest pakiet Comfort, a także i ten hamulec ręczny, elektroniczny jest tu kompletnie zbędny. To jest element po prostu, jak wrzucicie jedynkę, popuścicie sprzęgło, no to wiecie, on sobie się zwolni. Ale szczerze powiedziawszy, komu przeszkadzała normalna wajcha, a można zaoszczędzić kolejne pieniądze. I to tyle, jeśli chodzi o wnętrze Daci Jogger. Dobrym elementem w Daci Jogger to jest na pewno jej prześwit. 20 cm to jest tyle, co niejeden crossover SUV aktualnie posiada i to jest bardzo dobry element ze względu na to, że takie niepewne drogi jesteście w stanie po prostu pokonywać bez żadnych problemów. I nawet większe, bo jesteście w stanie spore kolejny pokonać tym samochodem. 20 cm to naprawdę dobry wynik Dacia. No to czas na wrażenia z jazdy z Daci Jogger. Jak się jeździ tym monstrum, które ma 2 baki paliwa, 2 rodzaje zasilania i tak dalej, i tak dalej. A jeździ się, szczerze powiedziawszy, nawet przyjemnie. To nie jest demon prędkości, to nie jest tak, że nie wiadomo jaka wyścigówka, ale to nie jest do tego samochód. Ten samochód jest do tego, aby był ekonomiczny, był tani w produkcji, tani w zakupie i tu w większości słowem klucz jest to właśnie tani. I tak samo takie wrażenia są z jazdy, jakbyście jechali po prostu trochę tanim samochodem. Oczywiście silnik jednolitrowy od Renault, on naprawdę przyjemnie jedzie, bo szczerze powiedziawszy wystarczy go wrzucić na jakieś przyjemniejsze obroty i on naprawdę bardzo w miarę dobrze ciągnie. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, tu jest pewien problem, bo skrzynia biegów jest w miarę precyzyjna, co prawda potrafi gdzieś przyhaczyć, w szczególności tym 6. biegiem. Jak chcecie zapiąć 6. bieg, to właśnie taki trzeba zrobić nieprzyjemny ruch i trzeba trafić w tą 6. Niestety biegi tutaj wchodzą dosyć mocno specyficznie i po prostu trochę takie wiecie, wiaderko piasku i łopatka. Przód, tył, lewo, prawo, kombinujecie, ale da się znaleźć te biegi. To nie jest najgorsza i najtragiczniejsza skrzynia, ale nie należy także do super idealnych. W szczególności także warto zwrócić uwagę na to, że 1 i 2 są bardzo krótkie. Ja w tym momencie się zatrzymam i pokażę Wam po prostu wbicie 1 i ruszenie spod świateł. Ruszacie i bardzo szybko ten silnik się wkręca. Ja dużo gazu nie użyłem. Użyłem może 1/4 gazu i ten silnik bardzo szybko wkręca się na wysokie obroty. Takie wysokie obroty w formie 4, 5 czy 6 tysięcy obrotów i musicie bardzo szybko wajchlować tymi biegami po to, żeby po prostu nie było takiego efektu dźwiękowego. I takie zachowanie jest w większości na gazie i także i na benzynie. Na benzynie jest troszeczkę bardziej złagodzone. Jak włączycie tryb Eco, trochę jest lepiej, bo jakby ograniczony jest moment obrotowy silnika na tych pierwszych biegach
i jest troszeczkę płynniej, ale jazda w mieście z tą skrzynią biegów i z tym silnikiem wiąże się najczęściej z tym, że po prostu zaczynacie szarpać biegami. 1 i 2 w szczególności, bo 3 i 4 nie ma już żadnych większości problemów, bo na tyle już jedziecie z prędkością, że tego aż tak nie czuć, ale właśnie pierwsze biegi to jest dosyć duży problem joggera. Jeśli chodzi o zawieszenie, jest po prostu dobrze i akceptowalnie. On w miarę dobrze się prowadzi, jest w miarę komfortowy, chociaż więcej czuć tutaj takiego jednak tej twardości. Warto także zwrócić uwagę na to, że nie mamy chyba kompletnie wygłuszenia, jeśli chodzi o zawieszenie. Ja na to dosyć zwracam uwagę często, że zawieszenie dobrze pracuje, ale jest głośne i w tym wypadku w Daci Jogger tak właśnie jest. Zawieszenie jest dosyć dobrze zestrojone i da się tym jeździć, ale niestety każda nierówność i każdy przejazd po jakimś bruku czy jakichś nierównościach wiąże się z tym, że tu czujecie się jak w pudełku rezonansowym. Tu po prostu wszystko zaczyna tłuc. Takie wiecie, na każdej nierówności. Ale no tak jest. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, też bez większości, bez zastrzeżeń, po prostu tam, gdzie nadacie kierunek, w większości tam jedziecie. I to tyle, jeśli chodzi o jazdę z Dacią Jogger. Różnice są w większości w silniku i faktycznie różnica w dynamice jest, jeśli chodzi o zasilanie. Faktycznie czuć, że ten silnik jest lekko słabszy, jeśli chodzi o benzynę. Co prawda mi na benzynie, szczerze powiedziawszy, lepiej się jeździło niż na gazie. Może ze względu na to, że aż tak nie szarpałem tymi biegami. A tutaj po prostu w tym samochodzie przydałby się dobry automat do tego litrowego silnika. Taki na przykład jak był w Nissanie Juke'u, który był praktycznie podobną konstrukcją, bo też litrowym silnikiem. Tu brakuje tego automatu, ale no nie możemy tego oczekiwać. Samochód ma być, przypominam, tani. A jak ma być tani, no to musi być skrzynia manualna, bo ona jest o wiele tańsza w produkcji i tutaj jest tego największy klucz. Czas na spalanie. A spalanie już Wam podaję, jeśli chodzi w ogóle o tą jednostkę i na benzynie, i na gazie. Jeśli chodzi o benzynę, okolice 7 do 8 litrów, 8,5 litra, jak bardziej dynamicznie jeździcie, a zdarzy się to ze względu właśnie na tą skrzynię, która po prostu potrafi jednak szybko wskakiwać na obroty tymi krótkimi biegami i to robi też to spalanie. 8 litrów jak na silnik benzynowy, litrowy nie jest źle, ale także szału nie ma. Gorzej się robi troszeczkę na gazie. Ja szczerze powiedziawszy, przełączając się na gaz i robiąc tym samochodem trasę z Warszawy do Łodzi, osiągnęliśmy okolice 9,5 litra i to jest naprawdę sympatyczny wynik ze względu na to, że po prostu macie gdzieś okolice plus 1,5 do 2 litrów gazu większe spalanie, ale w mieście zaczyna się robić problem. Mieliśmy parę takich tras typowo po mieście, 40 km jazdy, wiecie, trochę korek, trochę parę takich świateł i tak dalej, a Dacia Jogger zaczyna palić wtedy 10-11 litrów gazu. I zaczyna się robić srogo i troszeczkę za dużo, szczerze powiedziawszy, bo to jest tylko litrowy silnik, a niestety nie mamy tu jakiejś super oszczędności. Butla gazu ma raptem 40 litrów, tam wchodzi 40 litrów, bo butla jest 50 litrów, oczywiście aktualnie, no bo wchodzi ten bufor, 80% tankowanego paliwa, gazu i takie 40 litrów przy spalaniu 10 litrów, 400 km zasięgu, trochę słabo i szczerze powiedziawszy, i to nie jest tylko w Joggerze, bo przyjaciel ma także Dacia Duster z tym samym silnikiem i niestety podobny jest tego efekt. A tak to łącznie możecie zrobić okolice 1000 km na baku, jednym i drugim, no bo macie zawsze dwa, macie benzynę i gaz, ale szczerze powiedziawszy, myślałem, że ta jednostka będzie bardziej oszczędna na gazie. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Dacia Jogger i ogólnie marka Dacia dosyć sceptycznie także podchodzi do testów zderzeniowych, a także i ogólnie systemu bezpieczeństwa. To, co narzuci Europa, jeśli chodzi o kraje europejskie, no to jest wymóg oczywiście tych systemów anti-crash i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o Joggera i ogólnie o markę Dacia, no to niestety Jogger ma jedną gwiazdkę w testach Euro NCAP. To nie jest dobry wynik, ale nie zmienia to faktu, że ten samochód będzie bezpieczniejszy jako nowy niż takie, wiecie, 10-letnie, 15-letnie używane auto z niewiadomego pochodzenia, bo jednak
będzie nowe i nieposkładane z kilku. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa w Joggerze, no to nie macie tu praktycznie nic, jeśli chodzi o takie systemy bezpieczeństwa. Macie jedynie blind spoty, czyli tak zwane martwe strefy w lusterkach, które działają na zasadzie czujników parkowania. Podobno dosyć dużo ludzi się skarży na to właśnie faktycznie w Dusterach, bo podobno spaliny aktywują właśnie te blind spoty, a także macie jeszcze system tak zwany pre-crash, czyli macie system hamowania awaryjnego w niskich prędkościach, który ma zahamować samochód, żebyście nie uderzyli w przeszkodę. Reszty nie ma. Żadnego utrzymania na pasie ruchu, utrzymywania jazdy, aktywnego tempomatu także nie ma. Tutaj praktycznie cokolwiek zrobicie, to Dacia stwierdzi, to tego chcesz, ok, celuj w ścianę, celujemy w ścianę, celuj w barierkę, celujemy w barierkę. To jest troszeczkę, szczerze powiedziawszy, słabe, ze względu na to, że my zawsze dla Was sprawdzamy te systemy bezpieczeństwa, bo to jest bezpieczeństwo. A w Daci Duster, Daci Jogger, Daci Stepway, Sandero i innych jeszcze tych systemów nie ma. I nie ma co Was zbytnio ochronić. Słońce zachodzi, więc czas delikatnie podsumować Joggera i podsumować cały test. Czy mi się podoba ten samochód, czy nie? Powiem szczerze, mam mieszane uczucia co do tego samochodu. Na pewno nie można odmówić temu samochodowi jego praktyczności. Ciekawych rozwiązań w formie railingów, ogromnego bagażnika, możliwości zabrania 7 osób lub 5 osób w zależności od konfiguracji. Naprawdę sporej tej przestrzeni bagażowej, a także i instalacji LPG, która możecie już mieć praktycznie w standardzie i fabrycznie zamontowaną. To jest na pewno spory plus. Jogger także ma swoje parę wad i tych wad, szczerze powiedziawszy, trochę się podczas tego testu nazbierało. Nieprecyzyjna skrzynia biegów do końca, trochę jednak potrafiący spalić silnik w instalacji gazowej oraz takie po prostu bolączki typowe dla Daci, czyli cięcie kosztów. Ale wracając do ceny tego samochodu, bo ona najwięcej jednak usprawiedliwia w tym aucie, cennik Joggera, najtańszego, najbardziej bazowego 5-osobowego Joggera, to jest 76 000 złotych. To jest naprawdę niewiele jak za nowy samochód łączący 3 samochody w jednym i takiej wielkości. Oczywiście wersja, którą testujemy, czyli wersja Comfort z paroma pakietami i z silnikiem LPG oraz 5-osobową wersją, to już jest prawie 90 000 złotych. I faktycznie 90 parę tysięcy złotych to jest najwięcej, co możecie zapłacić za Dacie Jogger. Czy to jest dobra cena? Tak, jest dobra cena i ona, szczerze powiedziawszy, uzasadnia większość wad. Większość, bo po prostu te wady wynikają po prostu z ceny oraz zużytych materiałów. Co nie zmienia faktu, że i tak to jest naprawdę fajny i ciekawy, dosyć pojemny samochód. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanału Motookiem, odwiedzić strony internetowej motookiem.pl, bo wszystkie samochody, które testujemy, właśnie tam się znajdują. Zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek po to, aby być na bieżąco z kolejnymi naszymi testami. Dzięki za obejrzenie. See ya!